Pokażę wam teraz danie, do którego mam wyjątkowy sentyment, a wymyśliłem je w wieku 21 lat, gdy objąłem stanowisko szefa kuchni w zielonogórskiej restauracji. Będzie to karkóweczka duszona razem z pomidorami i serem feta w pysznym cieście filo, a do tego placek ziemniaczany, ale z ugotowanych ziemniaków. A partnerem mojego dzisiejszego odcinka jest ser Fawita. Na starcie zabiorę się za mięso, które pokroję w nie za dużą kostkę. Teraz mięso muszę podsmażyć. A podsmażę je na oliwie z oliwek. Odrobina soli, ale nie za dużo, ponieważ ser Fawita jest już sam w sobie słony, a będę go mieszał z mięsem. Jeszcze spora ilość świeżo mielonego pieprzu. No i świeże zioła. Tymianek genialnie pasuje i do kuchni greckiej, i do tego dania. Wrzucam całe gałązki. Do świeżych ziół dodam jeszcze pachnącego lasem rozmarynu. Zrywam listki, żeby były jak najbardziej wyczuwalne w całej potrawie. Mieszam, mieszam, mieszam. Delektuję się niesamowitym zapachem, który unosi się nad patelnią, i wyłączam ogień, ponieważ to mięso będzie jeszcze pieczone, więc nie chcę go przesuszyć. Kolejnym elementem mojego dania będą świeże pomidory, które kroję w bardzo dużą kostkę. Właściwie to tego pomidora kroję tylko na 8 części. Chodzi o to, żeby ten pomidor podczas pieczenia nie rozpadł się za bardzo. I trochę jeszcze ostrej papryczki, nie wyciągam pestek i kroję ją w duże kawałki. Następnie wezmę się za gwoździa programu, czyli serek Fawita. Przekrajam na pół, aby łatwo było mi wyciągnąć ser z pudełka. Kroję go też w bardzo grubą kostkę. Skoro już pokroiłem wszystko, to mogę teraz ze sobą wymieszać. Z patelni ściągam mięso, ale tak, aby tłuszcz pozostał. Niepotrzebny mi on jest. Dorzucam pomidory, a następnie papryczkę chili i ser Fawita. Jeszcze odrobina świeżego estragonu. Jego anyżowy zapach czuć w całej Grecji. Póki mięso jest ciepłe, muszę wszystko razem wymieszać. Czas na turbo patent. Mam tutaj ciasto filo, które kupiłem oczywiście mrożone w sklepie. Nie próbujcie robić samemu tego ciasta, bo jest wyjątkowo trudne. Czym w ogóle jest ciasto filo? Otóż są to bardzo cienkie arkusze ciasta pszennego, które przygotowuje się specjalną metodą na specjalnych maszynach. Dlatego proponuję, aby w domu tego nie robić, tylko kupić takie mrożone. I na czym polega mój patent? Już wam pokazuję. Arkusze ciasta przecinam w połowie. Jedną połowę mogę z powrotem zwinąć. Bardzo ważne, jeżeli chcecie dalej to ciasto przechowywać, to musicie zawinąć je szczelnie w folię spożywczą i schować do lodówki. To nie jest wcale takie proste danie, jeżeli chodzi o samo ciasto, bo to ciasto, które zostało, dzielę znowu na pół i układam na krzyż. Już tłumaczę dlaczego. Mięso wraz z dodatkami układam na środku. To jest bardzo ważne, żeby właśnie tu pod spodem była jak najgrubsza warstwa ciasta. Zarówno pomidory, jak i mięso podczas pieczenia puszczą sok. Jeżeli pod spodem byłby cieniutki płat ciasta, to on by rozmiękł i wszystko by się wylało do brytwanki. A w ten sposób będę miał bardzo fajną, chrupiącą sakiewkę, bo już wam pokażę, jak to składam. Najpierw do środka te zewnętrzne części, a później te, które były wewnątrz. Całość, żeby się nie rozpadła, jeszcze na końcu zwiążę sznureczkiem. I moja sakwa pełna przepysznych skarbów gotowa do pieczenia, a będę ją piekł na tej patelni, którą wcześniej rozgrzewałem. Patelnię wcześniej muszę tylko posmarować delikatnie oliwą i tą oliwą, którą posmaruję patelnię, posmaruję też sakwę z wierzchu, aby ciasto było bardziej chrupiące. Słyszycie, jak skwierczy? Patelnia była bardzo mocno rozgrzana.
Całość już dokładnie posmarowana jest oliwą, dzięki temu ciasto będzie chrupiące i złociste. Mogę z powrotem wrzucić to do pieca, nagrzanego do 200 stopni na jakieś 10 do 15 minut. Ja w tym czasie przygotuję przepyszne placki ziemniaczane. Z reguły placki przygotowuje się z tartych, surowych ziemniaków, a ja Wam pokażę patent, jak zrobić je z ugotowanych. Dzięki temu też zastosuję metodę Zero Waste, dlatego że te ziemniaki mogły mi zostać na przykład z supy z dnia poprzedniego albo z innego obiadu. Zaczynam od rozgniecienia ziemniaków na puree. Doprawiam to świeżo zmieloną kolendrą, świeżym pachnącym tymiankiem, czarnym, grubo mielonym pieprzem i solą. Następnie ścieram do środka sporą ilość czosnku. Wszyscy kochamy czosnek, więc go nie żałuję. Dokrajam całkiem sporą ilość natki pietruszki. Placki dzięki temu będą przepięknie zielone po usmażeniu. Potrzebna mi jest jeszcze mąka i jajka. Mąki daję troszeczkę, naprawdę troszeczkę. I do tego wbijam jajka. Muszę teraz to dokładnie wymieszać, a przede wszystkim chodzi tutaj o wymieszanie jajka z pozostałymi składnikami, bo później obok placka może wisieć kawałek jajecznicy. Smażę na dużej ilości oleju. Taka jest zasada, szczególnie przy plackach, że one muszą być przynajmniej do połowy zanurzone. Inaczej nie będą chrupiące. I formuję tylko jeden duży placek, na którego później położę moją sakwę. Za pomocą łyżek formuję teraz placka, aby był jak najbardziej okrągły, a grubość powinna być około centymetra. Ależ on się przyrumienił chyba bardziej niż ja na widok swojej narzeczonej za pierwszym razem. A jeżeli chodzi o chrupkość, idealny. Mogę wyciągać. Na placek teraz nakładam odrobinę lodowatego, pysznego greckiego jogurtu. I lecę po sakiewkę. Pięknie sakiewka się przyrumieniła. Delikatnie ją muszę oderwać od dna. Widzicie? Chrupiąca, a w środku pamiętacie co jest? Pomidory, mięso i dużo świeżych ziół. O! Jeszcze coś zielonego na wierzch i gdzieś, gdzieniegdzie małe garni. No i jak Wam się podoba wspomnienie moich młodych lat z Zielonej Góry? Przepyszny, chrupiący placek ziemniaczany, do tego zimny jogurt, a na wierzchu sakwa z ciasta filo faszerowana serem fawita oraz karkówką wieprzową. No powiedzcie, wygląda to pięknie i smacznie. A jak to Wam się podoba, to koniecznie wbijajcie na naszego bloga Gotuję z Lewiatanem, gdzie jest więcej takich moich zwariowanych pomysłów.